dobry, witajcie. Kolejna wyprawa wędkarska. Znowu trup. Dzisiaj jednak rzeka Swale. Jesteśmy w północnej części Yorku. Niewielka rzeka, już Wam pokazuję. Jak widzicie, jesteśmy na łuku, na wprost łuku. 90 stopni zakręt, można powiedzieć. Rzeka płynie w naszą stronę. Tutaj ten główny nurt bije jakby na wprost nas. Jest piękne spowolnienie i dalej odbija tam w prawo. Jesteśmy po wysokiej wodzie, jak widzicie, dużo śmieci na brzegach, bardzo ślisko. Przypiąłem sobie taką linkę w razie czego, żeby schodzić, żeby się nie wpakować do wody. Jak się jest samemu, to trzeba uważać. Teraz tak. No i zobaczymy, wędki rzucone 5 minut temu. Na lewej sardynka, na prawej duża płoć. Zestawy Wam też pokażę zaraz. I zobaczymy, czy coś się wydarzy. Deszcz pada, przestaje, dość silny wiatr, taka pogoda nie za ciekawa. Mam nadzieję, że tu stąd wyjadę. Na pierwszy zestaw idzie sardynka przez kręgosłup. I tu mój zestaw. Udało mi się kupić tańsze takie ledgery z własnej roboty. 3 sztuki za 25 zł, 5 funtów. Trochę mniejsze, ale też dadzą radę. Także ledger na głównej żyłce, w tym wypadku plecionce. Tutaj dałem też taką zrywkę, jakby gdzieś w zaczepy wszedł ciężarek, żeby to się zrywało, żeby cały zestaw nie poszedł. Tu jest jakaś taka plastikowa tulejka służąca jako antysplątaniówka. Do tego koralik to było w komplecie, te dwie części. Krętlik z agrawką. Tu mam 20 lb przypon z przynętą. Rzucamy. Zapomniałem rozmrozić sobie przynęt. Jak się trochę rozmrozi, to wsunę tutaj ten pływak. Na razie rzucę tak z dna. To jest płoć, dość duża płoć. Niedawno tutaj był bardzo wysoki stan wody, dlatego jest dużo, podejrzewam, że dużo drzew, gałęzi jest pod brzegami. Przesunąłem z tą wędkę tutaj jednak. Tam już się robiła tragedia. Jechałem do wody już prawie. Powiem Wam, że lina daje radę. O niebo lepiej. Trochę sobie przynęcimy teraz z tymi reszkami śledzi, jakieś stare makrele. Kilka sztuk tutaj z góry, może będzie dobrze rzucać. Patrzcie, chodzę, patrzę, a tutaj grzyby. Komuś się wysypało, patrzcie. Kotwice nawet się wysypały, nie? Małe te kotwiczki, ale się do czegoś zużyje, nie wiem, może na spina. Nie będę na to łowił, tylko po prostu użyję, zostawię sobie koraliki. Drut do wyrzucenia. Ale ja tu jestem pierwszy raz, jeśli chodzi o szczupaka. Byłem tu wcześniej na Brzanach. Ale jak widzicie, jeśli takie zestawy gubią wędkarze, znaczy, że tu łowią. Wiem, że są na tej rzece szczupaki. Nieraz trafiają się fajne. Ale mówię o tym odcinku, nie wiem, jeśli chodzi tutaj o szczupaka, to nie wiem, co się dzieje na tym odcinku. No ale spróbuję. Ale widać, że łowią, więc dobry znak. Muszę się przestawić przodem tego wiatru. Myślę, że będzie lepiej wtedy. O, i teraz jest bajeczka. Teraz można tutaj siedzieć, patrzeć na wędki. Chyba raczej wiatr, ale i tak miałem przerzucić, więc sprawdźmy. To trochę może bliżej. Dobra, idę przerzucić i założę ten pływak tej płoci.
Powiedz a. Zobaczymy, czy to będzie widać to. No jeszcze za cienki ten patyczek, ale trochę ją będzie powinno unosić. Jest branie, słuchajcie. Krzykowytarka z tego drzewa. Ale myślałem, że nie ma brania. O, puścił, ale było piękne branie. Patrzcie na tą płotkę, szkoda. Kurde, no a w to drzewo szedł. Zmienimy tą sardynkę i założymy płotkę tym razem. Taką płoteczkę. Słuchajcie, nęcimy tą resztką. Jakaś gałąź płynie, to widać jak idzie nurt, ładnie zakręca, a tu jest właśnie to spowolnienie. Także jeśli nie będzie ryby, to i tak zrobię ten film z tym braniem. Nie zawsze się łowi, trudno. No jeszcze jest czas, bo posiedzę trochę. Ale pokażę wam kolejny gadżet, który kupiłem. Są to podgrzewane rękawiczki. Jest mi tu zimno w ręce, siedząc w aucie, więc mam zamiar je wypróbować. Ciekawe, która strona jest. Gdzie to będzie grzało? Tutaj będzie grzało. Prawdopodobnie to tak ma być. Trochę małe. O. I do tego trzeba podłączyć powerbank. Tutaj macie przewód dość długi, którego sobie założę. Tylko myślę, żeby to działało, to na pewno trzeba go rozciągnąć na długość rękawów. I na końcu jest normalne USB. Telefon w nich działa, także ok. I tutaj mam taki jeden z mniejszych powerbanków. To jest gdzieś kupiony w Lidlu. Ale ile on ma? Myślę, że on będzie miał około 14 000. I jego sobie włączamy tu do tego kabelka. Włączmy tu może na to wolniejsze ładowanie. I on już działa. Zobaczymy, co to grzeje, jak długo to grzeje. Tymczasem idę przerzucić. Powiem wam, że grzeją super, naprawdę. Jak wiecie, zimą się łowi na spinacz, nawet stoicie na dworze. Nie wiem, czy tu nie można było obciąć tutaj tych. To lepiej, żeby żyłkę trzymać coś, ale za tą cenę chyba kosztowały 5 funtów. Niecałe 6 funtów, no to powiedzmy 6 razy 5, 30 zł. Dają radę, ciekawe jak długo to będzie grzało. Tutaj jest grzana całość. Tutaj jest mały kwadracik. Także jest dobrze. Oczywiście ja oprócz wody z Lichenia nic nie polecam. Tylko pokazuję moje nowe gadżety. Nic nie reklamuję, nic nie sprzedaję. Jest branie, słuchajcie, jest.
powinno być widać w tej kamerze. O, ale ładna ryba. Ale ładna ryba. Ojej. Ale piękna ryba. Piękna ryba. Nie wiem, jak na tą rzekę, to słuchajcie, jest ogień. Ma rozwalony grzbiet. Już wypustkę ma na grzbiecie. Ale wielka ryba. Idę się przygotować. Tu jest zabezpieczony podbierak. Zabezpieczone tam, tutaj. Niech odpoczywa. Słuchajcie, znowu się udało. 107 cm. A tu nieładne ma tak grzbiecie, ma tą opryszczkę, ale patrzcie na to. Przecież to jest kolejny potwór z małej rzeki. Piękna ryba. Piękna ryba, słuchajcie. Piękna ryba. Piękna mamuśka. Nie myślałem, że naprawdę się coś tu złowię, ale jest mega ten wiatr, to wszystko. Jest ogień. Daję do podbieraka. Dobry odpoczynek, pożegnanie i na razie. Piękna jesteś. Słuchajcie, zmęczyłem się. Ciężko się ogarnia samemu tak duże ryby. Jednocześnie dbając, żeby bezpiecznie wróciły do domu. Zdjęcia, to wszystko. Na szczęście mi się to udało. Rybka odpoczywa sobie w podbieraku. Ja też chwilę odpoczywam, zanim ją wypuszczę i zrobię jej ostatnie ujęcie. Jestem mega zadowolony. Powiem szczerze, nie spodziewałem się takiej ryby tutaj z tej rzeki. Żegnam Cię i dziękuję Ci. Robię zestaw ten sam, bo się sprawdził, nie mam już poci niestety, ale założymy co mamy. Jestem zadowolony, jestem zarobiony już, mogę jechać do domu, ale posiedzę jeszcze trochę, łowimy. Dobra, zobaczmy co tu z tego zestawu zostało. Widzicie, zestaw działa. Urwał się ciężarek, ale nie chodzi o to, chodziło, żeby się urwał. I urwała się ten pływak. A czemu się urwał? Prawdopodobnie się zrobiła przerwa. Mogło tak być. Tak, jest mała przerwa, widzicie? Założymy największą sardynkę, jaką mam. Sardynki z tego sklepu rybnego, grube, właśnie, ładna sardyna. I włożymy ten mniejszy kołeczek, już wam pokazuję. Niesamowite miejsce. Jak mówiłem, to jest moja pierwsza sesja tutaj na szczupaka. Wcześniej byłem na brzanach. Miałem kilka brzan, nie takich dużych jak na Tręcie. Tu na tej rzece rekord brzany to jest 14 poundów, które występują większe, ale nie w takich ilościach jak na Tręcie. Założymy tutaj. Przebijemy tym, żeby to nie spadło. I zarzucimy to. Także myślę, że ta rzeka kryje jeszcze nie jedną niespodziankę. I będę chyba tutaj przyjeżdżał częściej, bo tak naprawdę to jest jedno z najbliższych miejsc, które mam od Ciebie od domu, 100 km. Zawsze jeżdżę minimum 250. Dzisiaj miałem tylko jeden dzień, dlatego nie chciałem jechać daleko, bo nie chciałem po prostu zmarnować 5 godzin jazdy, żeby połowić 6-7 godzin, dlatego przyjechałem tutaj. Patrzcie, jaka niespodzianka. Znowu złamałem alarm, ale on już był klejony. To już będzie chyba do niczego, trzeba kupić następny. Dobra, jakoś to ogarnę na razie. Ja się powoli zwijam. Straszny wiatr. Powiem Wam, że ta linka uratowała tą zasiadkę.
Teraz tą trawę ten wiatr przewiał, ale rano była tragedia. To jeszcze jest linka od mojego vana, którego kiedyś miałem. I to ona jest, można powiedzieć, zbawczynią tego, że się dzisiaj nie zmoczyłem. W sensie nie wpadłem do wody. Koniec sesji, kilka słów na zakończenie. Nagrywam z auta, jest straszny wiatr. Jak widzieliście, złamał mi się alarm, dlatego musiałem siedzieć przy wędkach. Wiatr jest niesamowity, także mam dość na dzisiaj. Jestem nałowiony, 2 brania, szczupak na macie 107,22 poundy. Obydwa brania były na tą większą płoć, podwieszoną pływakiem. Przed nami jeszcze 3 miesiące łowienia, 2,5, czyli cały styczeń, luty i do połowy marca, później zamykane są rzeki. Mam nadzieję, że jeszcze kilka filmów z serii śladem zimowych szczupaków wpadnie. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, połamania, cześć.